Przez ostatnie miesiące nie mogłem znaleźć żadnego nowego zespołu ani albumu, który jakkolwiek by mnie zainteresował, więc postanowiłem wziąć się za starszą dyskografię jednej z kapel, która bardzo mi się podoba. Nie znałem wcześniej ani jednego utworu z albumu, który dzisiaj omówię, przez co nie wiedziałem, jak bardzo będzie on odbiegał od The Stygian Rose, który już zresztą recenzowałem. Okazało się, że ten krążek nie tylko niesamowicie mi się spodobał, ale też wywołał u mnie spory konflikt wewnętrzny, bo do teraz nie wiem, który z nich uznać za lepszy. Pora więc, bym opowiedział wam o The Ruins of Fading Light. A zatem witajcie we wrażeniach z... Crypt Sermon to zespół, który odkąd tylko poznałem, mocno wkradł mi się do serca. Zaczęło się od The Stygian Rose, potem sprawdziłem ich epkę o nazwie Saturnian Appendices, aż w końcu nastał moment, w którym musiałem cofnąć się w czasie. Jako że nie wydawali niczego nowego, przyszła pora na ich drugi pełnoprawny album z 2019 roku. Oczekiwałem w sumie podobnych klimatów, mrocznego raczej dość powolnego brzmienia, jak to w doom metalu bywa, i żyłem nadzieją, że się nie zawiodę. Dostałem tu łącznie 10 utworów, z czego 3 to kawałki instrumentalne, które mają za zadanie odpowiednio wprowadzić nas w to, co za chwilę nastąpi. Ale o czym w ogóle jest ten album? Tak jak w poprzednim przypadku, mamy tu motywy okultystyczne i religijne, a wszystko to jest mocno owiane mrokiem. Całość nie trzyma się jednej spójnej historii, bo przewijają się tu różne opowieści. Otwierający utwór opowiada chociażby o zakonie templariuszy, a w Christ is Dead wokalista śpiewa o tym, że nasz świat został porzucony przez Stwórcę. To, co bardzo mi się podoba, to wstawki instrumentalne. Często uderzają w średniowieczny klimat, a gdy dodamy do tego instrumenty orkiestrowe czy bicie dzwonów, otrzymujemy naprawdę spory wachlarz dźwięków. Buduje to niesamowitą atmosferę i świetnie zapowiada kolejne utwory. A jak wejdą do tego jeszcze chóry, to już w ogóle jestem w niebie. Piękne jest dla mnie to, że jako fana raczej szybszego grania tak mocno wsiąkłem w twórczość tego zespołu, że ogromnie polubiłem to spokojniejsze tempo, choć trzeba przyznać, że solówki potrafią tu przyspieszyć i uderzyć z ogromną mocą. To wszystko niesamowicie podbija wokal, który z jednej strony potrafi zabrzmieć czysto i delikatnie, a z drugiej uderzyć potężnym krzykiem z chrypą. Idealnie oddaje to emocje zawarte w tekstach, bo te zdecydowanie nie należą do optymistycznych czy radosnych. Tak jak mówiłem, przewijają się tu różne motywy. Początek traktuje o templariuszach i związanych z nimi mitami. Potem dostajemy utwór o kluczu Salomona, czyli księdze zawierającej niebezpieczne treści, chociażby te o kontrolowaniu duchów, aż po piosenkę o tym, że jako ludzkość mamy kompletnie przerąbane, co muzycy kwitują mocnym Chrystus umarł. Każdy kawałek opowiada inną historię, jednak wszystko to spina mroczna klamra, o której aż chce się posłuchać. Najmocniej przeplata się tu wątek wiary i religii, więc uświadczymy tu motywy palenia heretyków, fanatyzmu religijnego i wielu innych ciężkich tematów. Chłopaki w swojej twórczości bardzo mocno skupiają się na takich treściach i przyznam, że robią to wprost doskonale. Pokazują tę mroczniejszą, okrutniejszą stronę religii, co otwiera pole do dyskusji i głębszych refleksji. Warto też dodać, że przy tym albumie pracował nieco inny skład. Obecny był tu James Lipczyński, podczas gdy przy The Stygian Rose doszło już 2 nowych członków. Mimo tej zmiany wciąż czuć ten cudowny, gęsty klimat zespołu, a sam krążek prezentuje się w moim odczuciu nieco ambitniej. Chodzi mi o to, że w omawianym dziś albumie mamy więcej instrumentów, klimatycznych wstawek i trochę ciekawszą, przynajmniej dla mnie, tematykę. Bardzo mnie do niego ciągnie, przez co odpowiadając na mój wewnętrzny konflikt ze wstępu. Tak, uważam ten album za lepszy niż The Stygian Rose. I to mimo, że na tamtym krążku znajduje się Thunder Perfect Mind, który nadal stoi na absolutnym podium twórczości Crypt Sermon. A co jeśli chodzi o moje ulubione utwory i ten, który spodobał mi się najmniej? Moja trójca z tego albumu to Christ is Dead, The Ruins of Fading Light oraz The Ninth Templar. Te 3 numery to dla mnie absolutne majstersztyki. Z kolei utworem, który siadł mi najsłabiej, jest Beneath the Torchfire Glare. Nadal go lubię, ale po prostu najmniej przypadł mi do gustu. Jeśli chodzi o dyskografię tych panów, został mi jeszcze ich pierwszy album.
Słyszałem z niego gdzieś 1 czy 2 utwory i przyznam, że mam pewne obawy, bo te konkretne kawałki nie siadły mi jakoś wybitnie. Być może muszę się w niego po prostu mocniej wsłuchać, żeby go zrozumieć i docenić. Oczywiście należy pamiętać, że nie każdy krążek mojego ulubionego zespołu musi mi przypaść do gustu. Poznałem kolejny naprawdę cudowny album i liczę na to, że jeśli chłopaki pracują właśnie nad czymś nowym, będzie to równie zajebiste. Mają pomysły, mają własną wizję i realizują ją w punkt. Dlatego serdecznie polecam wam przesłuchać The Ruins of Fading Light i obyście i wy dali się pochłonąć temu mrocznemu krążkowi. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego słuchania.